Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Kia Niro. Po 6 latach produkcji pierwszej generacji Niro, czyli małego crossovera od południowo-koreańskiej Kii, nadszedł czas na generację numer 2. Tak, Niro to podobno crossover, mimo iż wygląda jak hatchback. Ale nie będę się czepiał przynależności do segmentu, bo jak widzicie, tutaj dzieje się dużo. Oj, bardzo dużo. Kia ostatnimi czasy mocno szaleje stylistycznie i po odważnej EV6 oraz Sportage przyszła pora na równie futurystyczną Niro. No przyznacie, że tutaj dzieje się. Ja mam dodatkowo, opcjonalnie, pomalowany słupek C na czarno, co daje taki ciekawy efekt. W ogóle ten słupek można malować na inne kolory, widziałem na przykład pomarańczowy, ale niestety taka opcja nie jest dostępna w Polsce. My możemy zaszaleć i wybrać czarny albo szary, czy tam srebrny. Chociaż kolor to jest nic. Zobaczcie, że za tym słupkiem jest wylot, czy tam przelot powietrza. I to prawdziwy po obu stronach w celu lepszej aerodynamiki, a tym samym mniejszego spalania. Ciekawe. Kolejny ciekawy akcent to te pionowe górne lampy, które wyglądają trochę jak przyklejony bumerang. Z przodu znowu lampy mają jeszcze trudniejszy do opisania kształt, no są po prostu inne. Całe auto wydaje się inne, ale moim zdaniem to nie jest wada. To znaczy, to kwestia gustu, ale samochód mocno się wyróżnia i nie sposób pomylić go z innym pojazdem. Niestety, wizualnie też ma wady, a w zasadzie wadę, czyli te nieszczęsne kierunkowskazy, które są zamontowane na dole zderzaka. Już się cieszyłem ostatnio, że w Sportage nowej generacji kierunki wróciły na swoje miejsce, czyli do górnych kloszy, a tu klops. W Niro znowu spadły na dół. Dlaczego? Dobra, to pora na wymiary. Nowe Niro ma 4420 mm długości, 1825 szerokości oraz 1535 mm wysokości. Rozstaw osi to 2720 mm. Czyli auto jest o 6,5 cm dłuższe, 2,5 cm szersze oraz ma o 2 cm większy rozstaw osi niż Niro poprzedniej, czyli pierwszej generacji. A w związku z większymi wymiarami zewnętrznymi również w kabinie jest więcej miejsca. Bagażnik na przykład wzrósł z 356 do 451 lub 425 litrów dla wersji HEV, czyli ze zwykłą hybrydą. Na ekranie widzicie też pojemność bagażnika dla PHEV oraz dla pełnego elektryka. Podłoga, jak widzicie, ma drugie dno, które można zamontować nieco niżej, albo można je wyjąć całkowicie. Na dnie znajdziemy jeszcze zestaw naprawczy lub koło zapasowe, także i tutaj może być opcjonalny subwoofer od audio. Z kołem zapasowym pojemność bagażnika spada z 451 do 425 litrów. Kufer można oczywiście powiększyć poprzez położenie oparcia tylnej kanapy, co da się zrobić z poziomu bagażnika, jak się ma odpowiednio długie ręce. Aha, i w bagażniku znajdziemy też dwa haczyki na zakupy. W sumie to kufer można jeszcze delikatnie powiększyć poprzez regulowane oparcie tylnej kanapy, bo taką też Niro posiada opcję. Z tym, że to jest to opcja dostępna od drugiego poziomu wyposażenia. W podstawie tego nie dostaniemy. Ale to, co jest świetne w Niro, to ilość miejsca z tyłu. Zobaczcie, ja mam 186 cm wzrostu, a mam bardzo dużo miejsca na głowę, jak i na nogi. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, złącza USB w fotelach, gniazdo 230, dwa gazetowniki czy podgrzewanie tylnej kanapy. Niestety, większość z tych rzeczy to opcje i w podstawie nie ma nawiewów na tył, złącz USB w fotelach, gniazda 230, podgrzewanej kanapy i nawet nie ma gazetownika za fotelem kierowcy. No cóż, trochę słabo. Aha, ale taki fotel z takim dziwnym zagłówkiem, na którym możemy powiesić na przykład marynarkę, dostajemy w standardzie. W opcji natomiast fotele mogą być w pełni elektryczne, podgrzewane i wentylowane, a fotel pasażera może mieć nawet funkcję lounge, czyli oparcie kładzie się maksymalnie do tyłu, tak że można było sobie zrobić drzemkę. Ja miałem tą funkcję w moim egzemplarzu, ale nie umiałem jej uruchomić, bo okazuje się, że po naciśnięciu przycisku, który jest na boku fotela, następnie trzeba to zatwierdzić na ekranie głównym menu, czego ja nie zauważyłem. Z przodu jest dużo miejsca, fotel ma jak widzicie dużą regulację, a jedyny minus to brak regulacji podłokietnika oraz nieco za krótkie siedzisko. Pora na deskę rozdzielczą, gdzie podobnie jak i z zewnątrz, tak i tutaj dużo się dzieje. Dużo się dzieje, ale też dużo elementów już podobnych, czy nawet takich samych jest w innych modelach, m.in. w EV6. Są więc te dwa ekrany połączone w jeden oraz ta paskudna kierownica. No wybaczcie, ale strasznie mi się ten wzór nie podoba. W podstawie też nie mamy dwóch tak dużych ekranów,
bo ja tutaj mam 2 razy 10,25 cali, a w podstawie jest elektroniczny zestaw wskaźników z ekranem 4,2 cala oraz główny ekran jest dotykowy i ma 8 cali. Nie wygląda to już aż tak spektakularnie. Ale za to panel wielofunkcyjny od klimy lub multimediów mamy już zawsze. Ciekawy bajer i co ważne, mamy fizyczne pokrętło od temperatury, to mi się nawet podoba. Podobają mi się też te cyfrowe zegary, które działają super szybko i mają naprawdę ładne grafiki. Za to duży plus. System multimedialny już aż tak szybki nie jest i niestety miewa drobne przycięcia, ale nie jakieś ogromne. Ogromne za to jest połacie Piano Black na tunelu środkowym, które strasznie mocno odbija słońce. Poza tym, oczywiście mocno się palsuje, będzie się rysowało i kurzyło. Piano Black to zło. To już wolałbym taki rodzaj wykończenia, jaki jest na drzwiach. Nie wiem co to za dekor, ale jest nawet ładny. Zresztą jest on też na prawej części deski. Same plastiki są raczej średniej jakości, ale za to spasowanie jest bardzo dobre. Posłuchajcie sami. A i jeszcze taka ciekawostka, jak widzicie, ja mam pokrętło od skrzyni biegów, a w podstawie mamy dużą wajchę. Dopiero od drugiego poziomu wyposażenia jest takie pokrętło. Dziwna polityka. To jeszcze na koniec sprawdźmy schowki i zaglądamy potem pod maskę. A pod maską Niro może mieć jedną z 3 opcji. W zasadzie to wersji, bo Niro może być albo hybrydowe, HEV, albo hybrydowe, ale z wtyczką, czyli PHEV, albo w pełni elektryczne, czyli EV. I kolejno, hybryda ma wolnosący silnik benzynowy 1.6 wspomagany silnikiem elektrycznym i łącznie ma 141 koni. Hybryda plug-in hybrid ma ten sam wolnosący silnik, ale ma mocniejszy silnik elektryczny, więc łącznie ma już 183 konie, a Niro elektryczne ma 204 konie. Ja do testu wziąłem podstawową, najsłabszą wersję, czyli HEV. I tak jak mówiłem, pod maską mam wolnosący silnik spalinowy, benzynowy 1.6 o mocy 105 koni, który to współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 43,5 koni. Łącznie układ ma 141 koni oraz 265 Nm. Niestety, nie czuć tego kompletnie i auto wydaje się być słabsze. Zresztą, pokazuje to czas od 0 do 100 km na godzinę, który wynosi 10,4 sekundy. I musimy niestety uwierzyć na słowo, bo nie zmierzyłem Niro. Zrobiłem za to przejazd od 0 do VMAXa, czyli do 165 km na godzinę według GPS. Trwało to 30 sekund. To, co mnie zaskoczyło, to Niro ma całkiem niezłą reakcję na gaz. Szkoda tylko, że nie ma osiągów, ale to nie jest ścigant. Niro ma zdecydowanie inne zadanie. Być oszczędnym. I tutaj spisuje się świetnie. W mieście ciężko mi było przekroczyć 6 litrów, a jak się postaramy, to możemy zejść nawet poniżej 5 litrów. Na trasie przy 140 spalanie oscylowało nieco ponad 7 litrów, co też jest bardzo dobrym wynikiem. Bak paliwa ma 42 litry.
I do takiej spokojnej jazdy Niro jest idealne. Układ kierowniczy, zawieszenie, hamulce, to wszystko jest takie akurat. Zjedź z autostrady następnym zjazdem i następnie zjedź w lewo. W ogóle fajny patent jest z łopatkami za kierownicą, które w trybie Eco służą za zmianę siły rekuperacji, a w trybie Sport za zmianę biegów. I co ważne, skrzynia jest dwusprzęgłowa i ma 6 przełożeń. I jeszcze przed ceną pokażę Wam jeszcze jeden bajer, jakim jest zdalne parkowanie czy tam wyjeżdżanie z miejsca parkingowego. Wystarczy podejść blisko auta, przytrzymać przycisk Hold, a następnie możemy wybrać, czy chcemy jechać do przodu czy do tyłu. Bajer fajny, chociaż raczej mało przydatny, a przynajmniej ja go nie potrzebuję. No chyba, że chcemy zaszpanować, wtedy jesteśmy jak James Bond. No dobra, to pora na cennik. Podstawowe Niro HEV, czyli testowane, kosztuje 123 000 złotych. Odmiana PHEV 148 000 złotych, a elektryk 182 000 złotych. Mowa tu o podstawowych wyposażeniach M, które w sumie nie są aż takie biedne. Jest klima dwustrefowa, kamera cofania, ekran dotykowy i tak dalej. No nie jest źle. Aha, i tak. Rok temu poprzednie Niro z tym samym silnikiem kosztowało 25 000 złotych taniej. Kia Niro to kolejna ciekawa propozycja od Koreańczyków, którzy jak widać nie boją się odważnych projektów. Dla jednych wygląd Niro to zaleta, a dla innych wada. Z pewnością będziecie się wyróżniać. Ale wygląd to nie wszystko, bo Niro oferuje niezłe wyposażenie, bardzo małe spalanie i naprawdę sporo przestrzeni. Z wad to z pewnością przeciętne osiągi, błyszczący tunel środkowy oraz te nieszczęsne kierunkowskazy na dole zderzaka. Ale i tak uważam, że nowe Niro to bardzo solidna propozycja. Cześć!